Cześć siemanko, witam Was z całej swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a dziś zajmiemy się audio w laptopie. A co? Słuchajcie, ile razy Wam się zdarzyło, że kupiliście sobie laptop i zasadniczo wszystko Wam w nim pasowało, oprócz wbudowanych głośników? Czasem zdarza się, że traficie na naprawdę fajny model i generalnie wszystko jest na tak, ale w momencie, kiedy załączycie jakąś muzę, jakiś film, YouTube bądź grę, okazuje się, że w tym momencie audio leży i kwiczy. Oczywiście jakby naturalnym tematem jest zastosowanie tutaj słuchawek bądź głośników zewnętrznych, ale nie zawsze jest to optymalne. Czasem chciałoby się po prostu mieć fajne audio out of the box, bez kombinacji, bez podłączania zewnętrznych peryferiów, no i tutaj czasem pojawia się problem. Czy my możemy z tego problemu jakoś wyjść? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak, a dziś sprawdzę sobie to na przykładzie Lenovo P52, tak, znowu P52, no ale kurde, ta P52 ma naprawdę słabe audio. Generalnie ze wszystkich rzeczy, które tutaj są na tak i ze wszystkich, które jestem mega zadowolony, to audio leży i kwiczy. I po moim ostatnim laptopie biznesowym Latitude 5310, to co tutaj reprezentuje sobą ten jeden i drugi głośnik, to jest naprawdę masakra. Więc co możemy zrobić? Ano, cóż, możemy poszukać lepszych głośników. W poszukiwaniu lepszych głośników dobrze by było znać wymiary takich, jakie możemy wrzucić do swojego kadłuba. W związku z powyższym pasowałoby go rozebrać, prześledzić wszelkie miejsce, jakie mamy na zastosowanie tych głośników i wybrać takie, które są optymalne. A generalnie szukając optymalnych głośników z dobrym audio, warto się posłużyć jakimiś portalami, które testują laptopy. W moim przypadku był to Notebook Check i tam znalazłem informację, że na przykład taki laptop jak Latitude 7440 miał audio, które miało pazur, które było porównywalne do laptopów multimedialnych. Tenże sam portal opisywał głośniki P52 jako, że są. I tyle. Głośniki są. Więc biorąc pod uwagę superlatywy, w jakich przedstawiane były głośniki 7440 versus to, co opisali na temat głośników P52, postanowiłem sprawdzić, czy można coś takiego tutaj zaadoptować. Co za tym idzie, poszukałem sobie tych głośniczków. Tak się składa, że firma, z którą co jakiś czas sobie współpracuję i również polecam swoim znajomym na zakup sprzętów głównie polizingowych, AMSO miało na swojej aukcji te głośniki za grosze. Jak widzicie, kupiłem te głośniki za 9,99, no i przyszły, więc postanowiłem sobie je tutaj dopasować. Biorąc pod uwagę, że nagrałem cały obszerny materiał, jak to tutaj dociąć, spasować do tego kadłuba i ten materiał niestety mi się skasował, no to nie pokażę Wam już tylko i wyłącznie, jak one były spasowane w tym kadłubku, więc no cóż, spójrzcie. Jak widzicie, po delikatnym docięciu głośniki udało się spasować i póki co so far so good. Zobaczymy, jak to będzie grało w porównaniu z oryginalnymi. No i cóż, teraz pora na skręcanie i testy. No i jak widzicie, te głośniki bez problemu tutaj spasowały, a raczej z delikatnymi problemami, bo trzeba było dociąć same puszki, następnie je później uszczelnić. Ja je uszczelniłem klejem termoprzewodzącym, ale generalnie, finalnie bardzo ładnie pasują nam tutaj w miejsca po oryginalnych głośnikach. No i jedyne co pozostaje, no to przetestować, jak to gra teraz, a jak to grało wcześniej. Więc cóż, nie przeciągając tego zbytnio, spójrzcie, posłuchajcie.
I jakkolwiek być może nagranie na YouTube, film, który właśnie w tej chwili oglądacie, nie oddaje tego w całości tak naprawdę na żywo, w momencie, kiedy siedzisz naprzeciw tego laptopa, to tak jakbyś miał przed sobą zupełnie inny laptop. Jeżeli chodzi o spektrum tego dźwięku, jest dużo, dużo szersze. Nawet pokuszę się o stwierdzenie, że jest tu jakiś malutki bas i generalnie biorąc pod uwagę, że to naprawdę fajnie wyszło, no to mam już gdzieś z tyłu głowy jakiś pomysł, żeby spróbować tutaj zrobić jeszcze jakiś głośnik niskotonowy. Teoretycznie mam trochę miejsca jeszcze od spodu i nie musząc rezygnować z niczego, być może coś takiego jeszcze tutaj w nim wymyślę. Jeżeli by mi się to udało, no to nie omieszkam się podzielić na kanale, natomiast już na ten moment uważam, że jest naprawdę super. Generalnie ten mod się udał i biorąc pod uwagę fakt, że te głośniki tutaj naprawdę fajnie spasowały i nie trzeba było tak po prawdzie przerabiać niczego poza samymi głośnikami, które przyszły do mnie od AMSO, no to jest sztos, bo gdyby ktoś kiedyś na przykład stwierdził, że nie chce mieć takich, albo będzie chciał sprzedać kadłub i włożyć z powrotem oryginalne głośniki, nie będzie z tym żadnego problemu. Dlatego, że tak jak mówię, jedyne co trzeba było zrobić, to dociąć oryginalne puszki głośników z Latitude'a. Generalnie w tej chwili już myślę, że osiągnąłem w tym kadłubie wszystko, co można było osiągnąć. Już chyba nic więcej w nim nie zmodyfikuję. Ewentualnie jeszcze ten głośnik niskotonowy, jeżeli się uda, no to może się pochwalę, a może już Was nie będę tym męczył. Natomiast uważam, że no fajnie, słuchajcie, kurde, nie wiem jak Wy, ale ja jak mam jakiś sprzęt, zwłaszcza prywatny, taki, który używam ja, to chcę z niego wycisnąć 150% możliwości. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby go obciążać na 150%, a raczej o to, żeby go maksymalnie rozbudować i wycisnąć z niego ile się da. Poprawić termikę, rozbudować dyski twarde, wpakować ramu, nawet jeżeli go nie potrzebuję dla samego fanu, ponieważ to dzisiaj nie kosztuje majątku. No i przede wszystkim takie drobiazgi, jak na przykład choćby te głośniki, które tutaj zrobiły mi niesamowitą robotę. Jeżeli macie jakieś podobne tutaj tematy u siebie, jeżeli coś fajnie przerabiacie, coś Wam się udało zrobić, albo macie jakiś lepszy pomysł, albo nie wiem, zrobiliście coś innego w innym wymiarze w jakimś swoim laptopie, będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się w komentarzach. Być może będzie to dla mnie jakiś pomysł na kolejne filmy, natomiast na ten moment myślę, że to będzie tyle. Na koniec chciałbym podziękować Wam wszystkim za wkład, jaki wnosicie do tego forum, za wszystkie łapy w górę, lajki, komentarze, subskrypcje, inne interakcje. Super, dzięki Wam ten kanał może dalej się rozwijać, a z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki, cześć!